Cześć, Turatek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam drogę o potocznej nazwie Berlinka. Do filmu przymierzałem się 2 lata. Dostałem mnóstwo próśb o nagranie filmu o tej drodze, więc w końcu zebrałem się, pojeździłem, ponagrywałem i przedstawię Wam to, co udało mi się zarejestrować. Film został podzielony na 4 części. Historia, lata po wojnie i początek XX wieku, stan istniejący oraz na końcu filmu przedstawię Wam to, co nagrałem oglądając Berlinkę. Berlinka, z niemieckiego Reichsautobahn, to współczesna, potoczna nazwa budowanej przed i w czasie II wojny światowej autostrady III Rzeszy. Droga miała połączyć stołeczny Berlin ze znajdującym się na wschodnich rubieżach ówczesnych Niemiec Królewcem. Jej planowana długość to niemal 600 km. Trasa od Szczecina w kierunku wschodnim miała przebiegać w pobliżu następujących miast: Chociwel, Węgorzyno, Drawsko-Pomorskie, Złocieniec, Barwice, Szczecinek, Miastko, Bytów, Kościerzyna, Pruszcz Gdański i Elbląg. Zaraz po dojściu do władzy w 1936 roku Adolf Hitler ogłosił 4-letni plan wychodzenia z kryzysu oraz ideę tworzenia Wielkiej III Rzeszy. Ważnym elementem propagandy sukcesu gospodarczego stał się program budowy autostrad. Do szybkiego uruchomienia tego projektu wykorzystano plany, jakie powstały już wcześniej, między innymi w wyniku prac studyjnych Towarzystwa Hafraba. Nowoczesne drogi i rozwój motoryzacji miały umożliwić Niemcom szybkie podróże po swojej ojczyźnie i łatwość odwiedzania jak najdalszych zakątków. Ponadto w budowie autostrad widziano sposób na redukcję gigantycznego 6-milionowego bezrobocia. Okazało się to jednak mitem, podobnie jak wykorzystanie autostrad do celów wojskowych. Inwestycje drogowe finansowano głównie z pożyczek Banku Rzeszy oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do robót kierowano bezrobotnych, starając się do niezbędnego minimum ograniczać wykorzystywanie maszyn budowlanych. Za realizację programu budowy Reichsautobahn odpowiadał nazistowski inżynier Fritz Todt, któremu Hitler powierzył stanowisko generalnego inspektora budowy dróg. Inżynier w 1933 roku ogłosił koncepcję budowy autostrady łączącej Berlin z Gdańskiem i dalej z Gdańska przez Elbląg do Królewca na terenie Prus Wschodnich. Formalnie planowana autostrada składała się z 3 odcinków: Szczecinem-Drajek, Rzęśnica, Rzęśnica-Gdańsk oraz Gdańsk-Elbląg-Królewiec. Prace budowlane ruszyły wiosną 1934 roku, jednocześnie z 2 krańców: od Berlina w kierunku Szczecina oraz od Królewca do Elbląga. Te 2 odcinki różniły się jednak od siebie. Ten z Berlina do Szczecina od początku był realizowany jako droga dwujezdniowa o 2 pasach ruchu, natomiast odcinek z Królewca do Elbląga jako jednojezdniowy z możliwością dobudowania drugiej nitki w przyszłości. Zaledwie po 2 latach od rozpoczęcia, 27 września 1936 roku, oddano do użytku 112-kilometrowy odcinek od węzła Szczecinen-Drajek. Obecnie jest to węzeł Drajek-Banin, gdzie Berlinka łączyła się z powstającym w tym samym czasie Berliner Ringiem, do węzła Szczecin-Południe. Obecnie jest to węzeł Szczecin-Zachód. Po roku, czyli 31 lipca 1937, przedłużono autostradę na wschód do węzła Rzęśnica. W tym samym czasie oddano do ruchu odcinek z Królewca do węzła Elbląg-Wschód, który w 1938 roku uzupełniono o obwodnicę miasta do węzła Elbląg-Zachód, obecnie Elbląg-Południe. Wtedy to w październiku hitlerowskie Niemcy zażądały eksterytorialnego korytarza przez Pomorze Gdańskie, aby połączyć oba planowane odcinki Berlinki rozdzielane obszarem naszego kraju. Polacy nie zgodzili się na uszczuplenie praw do swego terytorium, choć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozważano koncepcję zbudowania własnego odcinka autostrady w ciągu niemieckiej trasy. Pomysły te jednak nie stały się tematem rozmów w obliczu innych i poważniejszych pretensji z niemieckiej strony.
Zamiar budowy autostrady według własnych zamysłów Todt mógł zrealizować dopiero po zajęciu Pomorza i Polski we wrześniu 1939 roku. Generalny inspektor budowy dróg od początku chciał poprowadzić autostradę tak, aby przecinała Polskę w najwęższym miejscu. Dlatego miała przebiegać w pobliżu Bytowa i Kościerzyny, dalej przechodząc przez terytorium Wolnego Miasta Gdańska. Zdając sobie sprawę z polskich obiekcji, w 1938 roku autostradę niechętnie zamierzano puścić przez Chojnice w kierunku Kwidzyna. Po inwazji na Polskę powrócono do pierwotnej koncepcji bliżej Gdańska. Wtedy trwały już prace na wschód od Szczecina. Od jesieni 1939 roku na budowę skierowano robotników przymusowych, w tym polskich jeńców wojennych oraz uwięzionych przez III Rzeszę Żydów. Szlak budowy autostrady prawie na całym odcinku do Elbląga stopniowo pokrył się obozami pracy. Prace przy inwestycji zaczęto przerywać w 1942 roku, kiedy to Niemcy musieli skierować posiadane środki na cele związane z wojną. Odcinek od węzła Rzęśnica do wsi Łęczyca, długości 21 km, udostępniono jako jednojezdniowy, ale prace objęły także nitkę północną. Dalej od Łęczycy do Lisowa koło Chociwla były gotowe obiekty inżynierskie. Stamtąd dalej na wschód pozostawiono roboty na różnym poziomie zaawansowania. Czasami termin Berlinka jest używany również w odniesieniu do dzisiejszej drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Malbork. Po zajęciu Polski we wrześniu 1939 Niemcy bardzo szybko przedłużyli ówczesną Reichsstraße nr 1, używając identycznej technologii jak ta używana do budowy autostrad. Droga jest szeroka z bardzo dobrze wyprofilowanymi łukami. Betonowa nawierzchnia zachowała się w większości trasy do początku XXI wieku, kiedy rozpoczęła się sukcesywna modernizacja i zmiana na nawierzchnię bitumiczną. Część druga. Berlinka po wojnie. Berlinka nie ucierpiała przez działania wojenne, ale Niemcy, którzy wycofywali się, zniszczyli mosty nad Odrą, Inną, Pasłęką, Młynówką, Banówką oraz kilka wiaduktów. Kilka miesięcy później wybudowane fragmenty Berlinki zostały przedzielone dwoma granicami państwowymi. Po wojnie zostały odbudowane mosty na Odrze i Banówce. W latach 70. XX wieku wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na niedokończonym odcinku od węzła Łęczyca do wsi Lisowo koło Chociwla oraz odbudowano most nad Inną. Natomiast na odcinku na wschód od Lisowa stopniowo zaczęły zarastać wszystkie ślady budowy autostrady. W latach 1996-99 wyremontowany został odcinek od Kołbaskowa do okolic węzła Szczecin-Klucz. Następnie w latach 2005-2007 wyremontowano odcinek od okolic węzła Szczecin-Klucz do węzła Szczecin-Kijewo. W latach 2011-2014 został wyremontowany odcinek od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Szczecin-Dąbie. Odcinek przy węźle Rzęśnica został wyremontowany w 2020 roku. Wtedy też zmieniono organizację ruchu na tym węźle. Natomiast odcinek przy węźle Szczecin-Kijewo został wyremontowany dopiero w 2022 roku, czyli po 85 latach od oddania. Więc przez 85 lat mieliśmy możliwość poruszania się po betonowych płytach. Natomiast jeśli chodzi o drogę ekspresową S22 z Elbląga do granicy z Rosją w Grzechotkach, to ten odcinek został odbudowany właściwie od nowa w latach 2006-2008. Wyjątkiem jest węzeł Elbląg Wschód na połączeniu S22 z S7, który został oddany w sierpniu 2005 roku. W latach 2017-2018 trwała przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 142 pomiędzy węzłami Rzęśnica i Łęczyca długości 22 km. Cała betonowa nawierzchnia została rozebrana. Gruz został wykorzystany do budowy nowej warstwy konstrukcyjnej. Podczas przebudowy zostały wykonane lewoskręty, a w dwóch miejscach, w tym na węźle Łęczyca, dobudowano brakujące łącznice po stronie północnej. We wrześniu 2019 roku zburzono nieużywany wiadukt, który znajdował się blisko skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 142 z drogą krajową nr 20 w Lisowie. Część trzecia, gdzie obecnie możemy poruszać się po Berlince. Obecnie możemy się przejechać Berlinką w dwóch miejscach, które nie są ze sobą połączone. W Niemczech od węzła Dreieck-Banin na połączeniu A11 z A10, czyli z Berliner Ring w stronę granicy z Polską. Droga na terenie Niemiec ma długość 110 km. Po przekroczeniu granicy w Kołbaskowie droga zmienia numer na autostradę A6.
Z Kołbaskowa możemy dojechać prawie do węzła Rzęśnica na długości 29 km. Powiedziałem prawie, ponieważ przed samym węzłem Rzęśnica autostrada A6 zmienia numer na S6. Od węzła Klucz do węzła Rzęśnica jest to wspólny przebieg A6, a później S6 wraz z drogą S3. Na węźle Rzęśnica droga ekspresowa S3 i S6 prowadzą dalej na północ, natomiast Berlinka odbija w prawo w kierunku miasta Chociwel, a konkretnie do wsi Lisowo. Berlinka jest tutaj poprowadzona po drodze wojewódzkiej nr 142. Jest to droga jednojezdniowa, ale z pozostawioną rezerwą pod drugą jezdnię oraz posiada liczne węzły drogowe z drogami poprzecznymi. We wsi Lisowo droga wojewódzka nr 142 zbacza na południe od oryginalnie planowanego przebiegu i łączy się z drogą krajową nr 20, około 200 metrów od byłego wiaduktu niewybudowanej autostrady. Drugim miejscem, gdzie możemy jechać po Berlince, jest droga ekspresowa S22 z Elbląga do granicy z Rosją w Grzechotkach i dalej drogą P516 do Kaliningradu długości 92 km. Jest to droga ekspresowa jednojezdniowa z węzłami drogowymi. Początek odcinka to węzeł Elbląg Wschód na połączeniu S22 z drogą ekspresową S7 z Trójmiasta do Warszawy. Koniec odcinka w Polsce to przejście graniczne w Grzechotkach. Miejsce to odwiedziłem 2 lata temu. Na przejściu granicznym jest bardzo dużo miejsca dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych, jednak przejście było całkowicie puste. Wtedy było tak przez pandemię, natomiast obecnie przejście jest otwarte, natomiast wyjazd z Polski do Rosji oraz odwrotnie jest właściwie niemożliwy. W obwodzie kaliningradzkim droga wygląda bardzo podobnie jak w Polsce S22. W Rosji droga ma numer P516 i prowadzi do Kaliningradu, czyli po staremu do Królewca. Droga nie posiada jednak węzłów drogowych, tylko skrzyżowania. Poza tym, po polskiej stronie czynna jest jezdnia południowo-wschodnia, natomiast po stronie rosyjskiej północno-zachodnia. Część czwarta. Co udało mi się zarejestrować? Na początku marca 2023 roku wybrałem się, żeby nagrać i przedstawić Wam ten materiał. Zaczynamy od autostrady numer 11 po stronie niemieckiej. Droga właściwie nie różni się niczym od tej po stronie polskiej. Posiada 2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz węzły drogowe. Granicę polsko-niemiecką przekracza się bez problemu. Pierwszy węzeł po polskiej stronie to Szczecin Zachód, inaczej zwany Kołbaskowo. Jest to węzeł typu półkoniczyna. Łącznica pomiędzy A6 a DK13 posiada oryginalną kostkę sprzed 80 lat. Na węźle, tuż przy autostradzie A6, istnieje bardzo klimatyczna stacja paliw. Stacja ulokowana jest dokładnie w tym samym miejscu, gdzie 80 lat temu. Jest tutaj bardzo mało miejsca i mieści się dosłownie kilka aut. Cała A6 została w ostatnich latach wyremontowana i w większości spełnia wymagania stawiane współczesnym autostradom. Jednak ten węzeł ich nie spełnia i zostanie za kilka lat zlikwidowany. Stanie się tak, gdy zostanie wybudowany drugi etap obwodnicy Warzymic i Przedsławia, który będzie początkiem zachodniej obwodnicy Szczecina. Kilka kilometrów dalej, na wschód, autostrada A6 przechodzi 2 mostami nad Odrą. Najpierw jest to Odra Zachodnia, a później Wschodnia. Zaraz za drugim mostem jest węzeł Radziszewo, gdzie A6 łączy się z drogą krajową nr 31. Węzeł ten, podobnie jak węzeł Kołbaskowo, nie spełnia wymagań stawianych autostradą. Posiada bardzo krótkie pasy włączania i wyłączania. Jest tutaj dość niebezpiecznie, ponieważ auta wjeżdżają bezpośrednio na prawy pas autostrady. Z tego powodu na autostradzie jest ograniczenie do 90 km/h. Ten węzeł również za kilka lat zostanie zamknięty, a nowe połączenie z DK31 będzie zbudowane na wschód od niego.
Kilometr dalej A6 łączy się na węźle Klucz z drogą ekspresową S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Od tego momentu A6 idzie wspólnym śladem z S3. Po drodze mijamy węzeł Szczecin-Podjuchy. Droga na tym odcinku posiada mocno odczuwalne łuki pionowe i poziome. Momentami może się wydawać, że jesteśmy bliżej gór, a nie morza. Następnie dojeżdżamy do węzła Szczecin-Kijewo. Obecnie A6 z S3 krzyżują się tutaj z DK10, jednak w przyszłości będzie to S10 w stronę Piły, Bydgoszczy, Torunia i Warszawy. Następny węzeł to Szczecin-Dąbie. Tutaj zatrzymałem się na chwilę, żeby pokazać Wam widok z góry. Również tutaj należy zjechać z A6, żeby obejrzeć z bliska węzeł Rzęśnica. Żeby do niego dojechać, należy skręcić z A6 w prawo do osiedla Wielogowo, a następnie kierować się na północ. Po 3 km dojeżdżamy do węzła Rzęśnica. Tutaj zatrzymałem się na dłuższą chwilę, bo naprawdę warto. Obecny węzeł Rzęśnica jest przesunięty względem oryginalnego na północny zachód. Oryginalnie węzeł wyglądał tak. Główna trasa prowadziła ze Szczecina i Berlina w kierunku Gdańska i Królewca, a na północ odchodziła trasa w kierunku Świnoujścia. Jadąc od strony Szczecina trzeba było zjechać na łącznicę półbezpośrednią w kierunku Świnoujścia. Przez wiele lat był tutaj tylko jeden pas do skrętu w prawo, więc latem tworzyły się gigantyczne korki. Później dołożono drugi pas i spowodowało to, że korki przed węzłem się skończyły. Stary węzeł był czynny aż do roku 2020. Wtedy obok starego węzła wybudowano nowy oraz całkowicie zmieniono organizację ruchu. Obecnie miejsce starego węzła można bez problemu odwiedzić. Jest tutaj pozostawiona stara, oryginalna kostka. Również są tutaj jezdnie, łącznice, nasypy oraz przyczółki wiaduktów. Uważam, że warto to miejsce w jakiś sposób wyeksponować, żeby każdy mógł je odwiedzić i dowiedzieć się o nim. Następnie Berlinka poprowadzona jest śladem drogi wojewódzkiej nr 142. Zaraz za węzłem Rzęśnica istnieje drogowy odcinek lotniskowy, czyli odcinek drogi publicznej przystosowany do startów i lądowań samolotów wojskowych. Jest to odcinek drogi o 4 pasach ruchu, przechodzący przez las, przystosowany do startów i lądowań samolotów wojskowych. Co ciekawe, jest to według dostępnych w sieci materiałów jedyny działający w Polsce drogowy odcinek lotniskowy. Miejsce to jest zapasowym lotniskiem dla lotniska Szczecin-Goleniów. Po obu stronach lotniska są miejsca dla samolotów zwane jako stojanki. Droga w ostatnich latach została wyremontowana, więc jeździ się tutaj świetnie. Następnie droga zwęża się do 2 pasów ruchu na jednej jezdni. Droga aż do wsi Lisewo, czyli na długości 33 km, posiada rezerwę pod drugą jezdnię po stronie północnej. Na całym odcinku DW142 istnieje wiele węzłów drogowych z lokalnymi drogami, natomiast pozostałe drogi poprzeczne albo przechodzą pod, albo nad DW142. Podczas wycieczki odwiedziłem wiele z nich. Niektóre wiadukty są bardzo dobrze zachowane, inne mniej. Droga wojewódzka ma bardzo dobrze wyprofilowane łuki poziome i pionowe. Podczas jazdy ma się wrażenie, że jedzie się po autostradzie. Przed samą wsią Lisowo Berlinka miała odbijać na północny wschód, żeby przejść wiaduktami nad istniejącą drogą lokalną, następnie nad obecną drogą krajową nr 20 oraz nad linią kolejową z Gdańska do Stargardu. Są to bardzo duże obiekty, przyczółki są ogromne, a widoki z nich również są całkiem ciekawe.
Obiekty te są opuszczone i jak widać nikt ich nie remontuje. Dalej na wschód od Lisowa większość miejsc zarosła drzewami, jednak ślad drogi można odnaleźć posługując się mapą. Jadąc autem po DK20 z Chociwla do Węgorzyna skręciłem w prawo w stronę wsi Dłusko. Tutaj chciałem odnaleźć miejsce, gdzie Berlinka przecina jezioro Dłusko. Jak do tego doszło nie wiem, ale mapa Google wprowadziła mnie niestety w błąd i trafiłem na malutkie jeziorko, czy też staw. Zabrakło mi około 500 metrów do grobli usypanej nad jeziorem. Mimo wszystko miejsce, które teraz widzicie, również jest w śladzie Berlinki, co widać po wykopach. Ogólnie ślady prac, czyli nasypy, wykopy, łatwo można odnaleźć w lesie w różnym stanie zaawansowania. Następnie udałem się w kierunku Drawska Pomorskiego. Jednak zamiast udać się normalną drogą, pojechałem przez lasy. Wybór nie był trafiony, ponieważ prawie się zakopałem. Jednak uważam, że było warto. Trafiłem na całkowicie opuszczoną wieś Brzeźnica. We wsi nie mieszka nikt, ale miejsce to można by użyć do nakręcenia jakiegoś filmu. Bardzo ciekawy klimat tu panuje. Następnie udałem się na północ od Drawska Pomorskiego w okolice wsi Gajewo. Tutaj z mapy wynikało, że śladem Berlinki poprowadzona jest droga szutrowa. Tak nie jest. Droga biegnie równolegle do Berlinki. Bez problemu widać jej ślad po drzewach oraz nasypach. Kolejnym punktem, który odwiedziłem, była wieś Cieszyno na północ od Złocieńca. Znajduje się tutaj bardzo interesujące miejsce. Otóż właśnie tutaj, na północ od Złocieńca, budowany był węzeł drogowy Berlinki z wykonywaną równocześnie i także niedokończoną autostradą do Witnicy koło Gorzowa Wielkopolskiego. W Witnicy autostrada miała się łączyć z kolejną autostradą ze Szczecina do Liberca. Ślady budowy autostrady we wsi Cieszyno w stronę Witnicy sięgają jeziora Studnickiego na południowy zachód od Mirosławca. W Cieszynie widok jest niesamowity. Nagle z ziemi wyrasta ogromny nasyp. Po pracach widać, że węzeł miał być naprawdę sporej wielkości. Tutaj również Berlinka miała przechodzić wiaduktem nad linią kolejową ze Złocieńca do Połczyna-Zdrój. Niestety linii kolejowej już nie ma. W jej śladzie jest obecnie ścieżka rowerowa do Połczyna-Zdrój. W sumie dobre i to, że linia po prostu nie została porzucona. Dalej już nie jechałem, ale ślady prac ciągną się jeszcze regularnie aż do okolic miejscowości Miłocice. Tyle ode mnie. Uważam, że Berlinka jest bardzo ciekawym miejscem do zobaczenia dla każdego, kto interesuje się drogami i historią. Będąc tutaj wpadłem nawet na pomysł zorganizowania wycieczki i objechania najbardziej ciekawych miejsc na całej trasie. Napiszcie w komentarzach, czy wśród Was byłyby osoby zainteresowane taką inicjatywą. Jeśli się zbierze odpowiednia ilość osób, to myślę, że można taki wyjazd, na przykład w wakacje, zorganizować. Film pomógł mi zrobić Piotr Okniński oraz twórca strony o Berlince Bartosz Bajków. Przy okazji polecam stronę Berlinka, jest to kopalnia wiedzy o tej drodze. Film wyszedł dłużej niż to robię standardowo, ale ilość tematów do omówienia była kolosalna, a i tak udało mi się opowiedzieć tylko o jej części. Pozdrawiam, Radek.